Ja powiedziałam do siostry, nie jedz tyle, a jutro? A one opowiadały, że przy tym powiedzeniu zapłakali ludzie tamci w domu, że to dziecko, ostrożnie, bo przecież jak dostawaliśmy 20 deka chleba, to człowiek skubał, płakał. Nazywam się Józef Mołodecki. Lat mam skończone 84. A czy mówię jeszcze i datę urodzenia? No, 28 lipca 36 rok. Teraz mieszkam 7 lat w Zamościu, bo mamy tutaj 2 rodziny dzieci, tak nam wygodniej. Po powrocie do Polski mieszkaliśmy w Odletajce w Teratynie. W 65 roku ożeniłem się, przeszedłem do rodziny żony, do Moniatycz. Na zesłaniu byliśmy od 10 luty 40 roku do 25 lipca tego dnia wróciliśmy do Polski w roku 45. Pamiętam, bawiłem się na podwórku i bawiłem się z czarnym psem, miał na szyi biały krawat. Nie pamiętam nic, aż rok 41, że byli w naszym obozie też Estończycy, ale oni byli krótko, 1 rok, zimę, także ich zimą w 42 już nie, tamtych ludzi to tak wyniszczyli. Właśnie, pamiętam, że byli Estończycy, rozmowy naszych ludzi, śpiewy, no i że nasi ludzie mówili, my tu długo nie będziemy, to tak nie będzie. Przecież my jesteśmy, jak wrócimy do Polski, my będziemy uznani bohaterami, bośmy przecież legioniści, a już w obozach, gdzie Pluchin powiedział pierwszego dnia po przyjeździe, następnego dnia, bo pierwszy raz to tylko, pierwszy dzień to tylko rozlokowali, następnego dnia była zbiórka i powiedział komendant NKWD, że tu wasze miasto, tu będziesz работał i podochniesz. Odtuda nie ujdziesz. Było tam kilka baraków, ale oddalone od siebie. Baraki były z belków okrąglonych, ale oczesane, przylgające, uszczelnione mchem. Barak był szeroki, korytarz i po obu stronach kajuty, poszczególne rodziny przegrodzone ścianą z desek. Kuchnia była w każdym, no i z desek zbita taka prycza. Baraki nie były w zwartym układzie, oddalone od siebie o kilkadziesiąt metrów, nawet i kilkaset metrów. Ten za rzeką był, a jeszcze dalej koło Tartaku. Także baraki były oddalone. Dorośli ludzie, bo to był las, wszyscy na robotach w lesie. Ścinka, no i oprzątnięcie. Norma była tak duża,
żeby ludzie poginęli, bo kto nie wykonał normy, dostawał mniejszą porcję żywności. Jeszcze w początkowych latach to jeszcze nie było tak źle, bo ludzie mieli zapasy. To były bogate, przeważnie zamożne rodziny, bo osadnicy dostawali dobre gospodarstwa, zagospodarowali się przecież przez ten czas. Odzież sprzedawali, biżuterię na wyżywienie, a Rosjanie też doradzili, jak wykombinować, żeby normę wyrobić. Bo ci Rosjanie, którzy z naszymi razem chodzili do roboty, to byli uczciwi, solidni, dobrzy ludzie. Tylko NKWD-ści, no i partyjnych, to normalny człowiek też partyjniaków nie lubiał, tak jak my po wojnie. Nawet milicjanci to nie byli groźni, ale było dwóch NKWD-stów, to ci gnębili ludzi. Przychodzili ze strasznym psem, to już w następnych latach pamiętam, przychodzili nawet i nocą ze strasznym psem, z pystkiem otwartym, przewracali wszystko, chociaż to było to marne, to płacie, ale odzież poprzewracali, bo oni prowierku robią, sprawdzanie. Ale po to, żeby człowiek nawet nie odpoczął w nocy po ciężkiej pracy. No, praca była taka, że w nocy wychodzili do roboty i nocą wracali. To był układ 7-dniowy i zawsze ktoś tam z tej brygady był w domu. No i na przykład w naszej rodzinie to babcia nie chodziła do roboty. To ona nas doglądała, nasze dwie rodziny, bo to było dwóch braci bliźniaczych, stryj Piotr i nasz ojciec Paweł byli bliźniacy i z początku mieszkaliśmy wszyscy razem. A dzieci bawiły się. A pani Kwiatkowska przecież była nauczycielka, to ona organizowała życie kulturalne, dzieci przedstawienia robiły. Moja siostra była muszką, Romek był komarem. No i taka piękna muszka, nie wyjdę za mąż za komara żółtobrzuszka, ale i wiersze polskie, a pochwały dostawała moja starsza siostra Milcia za śmierć pułkownika. Bo to jeszcze i w rodzinie naszej nasi starsi od dziadka rodziny to mieli zbiór książek za carskich czasów. Chłopcy robili wyroby drewne. Michał wyroby z drewna robił, łyżki, inne mniejsze rzeczy w mieszkaniu. Wojtek na krosnach wyrabiał płótna, a dziewczynki też wyszywanki i zawsze ktoś na zmianę czytał książki. Oni przewidywali, że będzie wkrótce. Także dziadek kufer książek zakopał tam na Stasinie. Starsi chłopcy zrobili armatkę. Na większych deskach 4 koła wycięte z okrąglaków, na nim katapulta sprężynowa, na desce miejsce na kamień, naciągali sprężynę, jak puścili, to ta katapulta strzelała, to jest nasza armata, oni są żołnierze, a my młodsi, to my tylko z tyłu. Piosenki śpiewaliśmy razem z nimi, ale gówniarze z tyłu. Żywność, póki jeszcze ludzie mieli co sprzedawać i kupować, to jeszcze nie, ale
Jednak to była nędza, bo takie warunki, wyżywienie nie było wystarczające, bo ludzie sobie zdobywali, aby tylko przeżyć, bo przecież nie ma nadziei, że my tutaj, że my stąd się... Nadzieja była, bo w ludziach nadzieja nie ginęła, tylko to tak nie będzie, tak, że oszczędnie, ale żeby przetrwać. A jeszcze była zupa, dostawało się kartki na miesiąc, arkusik kartek i była kuchnia i z rodziny człowiek jeden szedł z garnuszkami, przynosił. Marna to była zupa. Jeszcze było nieźle, póki nie było wojny, ale jednak to były zupy i było 60 deka chleba na początku dla pracujących i 40 dla niepracujących. Było to marne, bo jednak człowiek nie był dożywiony, a wszyscy starsi jak chodzili do roboty, to przecież zmęczeni przez 12 godzin roboty. To tam na robocie 12 godzin, a przecież dojście i wrócenie. Ale jednak choroby gnębiły ludzi już, na tyfus dużo ludzi umierało, a ratunku nie było, bo przecież doktora nie było, bo nie po to byliśmy zawiezieni, tylko na wyniszczenie. A już jak nastała wojna, dostaliśmy mniejsze, 50 deka pracujący, a 20 deka niepracujący. W tym czasie było już dużo trudniej, ale jednak ludzie się ratowali. Tam jakąś zapłatę małą w pieniądzach dostawało się. Był sklep, kaszę, tam dokupowali oprócz tego ze stołówki. No i latem, kto starszy był w domu, to z kilku domów starsi zbierali dzieci i się szło jagody, grzyby zbierać. To było suszone na zimę. I to był ratunek. Klimat. Lato tam jest gorące. Na początku maja wielkie śniegi topnieją w krótkim czasie. Malutka rzeczka jest bardzo szeroka. Ale jak nastała wiosna, tośmy robili wędkę, tyczkę, zieloną nitkę, z drucika haczyk zaostrzony i albo się złowiło, albo nawet malutkie rybki. A kuchnie były na brzegu rzeki, takie letnie ulepione i do pierwszej brzegu kuchni się podchodziło i te rybki przypiekliśmy i jedli. Także jak nastało lato, ale zimą jeszcze dało się przeżyć, kiedy byli ludzie zdolni do pracy. Starali się normę wykonać, coś tam dokupić. 16 kilometrów od nas był kołchoz. To ludzie szli tam, kłosy zbierali na ścierniskach, to kłosy przynosili, wycierali w rękach. No i coś tam sprzedali i kartofle, troszkę zboża dokupili. Tak było w roku, ale jak nastał rok 42, dużo ludzi poszło do armii. Każdy odchodzący przychodził do każdej rodziny i z tych bliższych baraków. Koło nas był 40, my 46, to z tych bliższych do każdej rodziny przychodził: Polskę oswobodzimy, was stąd zabierzemy. Albo jak nie całe zdanie, to mówił: was stąd zabierzemy. Polska będzie wolna. I szli ludzie na wojnę, chociaż na wojnie przecież się ginie, ale ktoś przejdzie i do Polski wrócimy. W 1943 roku reszta zdolnych do pracy poszli na wojnę. I też z takim, że Polskę oswobodzimy, was stąd zabierzemy. Bo to byli
jeszcze legioniści, a nawet no i żołnierze po służbie zasadniczej, i żołnierze jak nasz ojciec ze stryjem. Żołnierze po służbie zasadniczej i z 1939 roku po rozbitej armii. To byli żołnierze, oni znów wrócili. Żołnierze się nie poddali. Na zesłaniu dwoje dziadków, 6, 2 braci stryjecznych to 8 i nas 4 to 12 osób. Stryj Piotr zabity w bitwie pod Lenino. No, urodził się u nas jeszcze mały braciszek, ale po miesiącu umarł, bo mama nie miała wyżywienia dla niego. Ale tak ze starszych to wróciliśmy. Stryj Piotr zabity już pod Lenino, to go ojciec w mokrym piachu tylko zagrzebał. Ojciec wojnę przeżył, wrócił do nas po wojnie. Całą wojnę z karabinem opowiadał dużo, no z kolegami dużo opowiadali o wydarzeniach wojennych. Chcę wrócić do roku 1943, bo teraz to już nie miał kto normy wykonać. Mama miała obowiązek przecież iść do pracy, ale normy nie wykonała. To ostatnie rzeczy jeszcze sprzedała. Ale dziadek umiał stolarkę. To Rosjanom robił, szczególnie tym bogatszym. Dobre miał układy z dyrektorem stacji, bo tamtemu okna robił, niektórym podłogi albo drzwi, no to jakieś troszkę wynagrodzenie dostawał. To nas ratowało. Dostał też później, 43 chyba rok był, dostał robotę w stajni, jako opiekun stajni, 6 koni. To i wziął naszych chłopaków na furmanów, ale w tym czasie dużo ludzi umierało w głodzie i w chorobach. Takie wydarzenie pamiętam, kiedy w klubie była starsza młodzież, no i poszliśmy, bo były śpiewy i kiedy kończyli Warszawiankę 830 roku słowami: leć nasz orle w górnym pędzie, wolność Polsce światu wróż. Kto przeżyje w wolnym będzie, kto umiera wolny już. Wtedy sala płakała. Czy ludzie płakali? Sala cicho płakała. Jakaś kobieta tylko zawołała: po coście to zaczepiali? Bo w wielu domach ludzie umierający leżeli. Takie przerażające. Albo jak poszli na stację, wezwani na wojnę, poszli na stację. Od nas do stacji było 4 kilometry, ale ludzi tak dużo było, że słyszeliśmy w barakach: wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani, bo to takie głośne. A Rosjanie też, pamiętam: i ranniej poroj, milkniot za karmoj. Znakomy potok, praszczaj lubimy Gorod. A nasi o wojence tak wyraźnie było słychać, że przecież na wojnę idą. Ale z nadzieją, przecież na wojnie idzie się, ale ktoś przejdzie i was stąd zabierzemy. Dostaliśmy zawiadomienie, a dlatego, że żołnierze pierwszej dywizji żądali od dowódcy ratunku dla rodzin. Mówili: oni giną na wojnie, a ich rodziny w nędzy sybirskiej mają poginąć.
Oni też podstępem byli wysłani do bitwy pod Leninu bez wyposażenia po to tylko, żeby poginąć, a ich rodziny w nędzy giną. I było tak, że jeszcze miesiąc to nikt by nie wrócił, bo ja byłem spuchnięty, siostry wyschnięte, ledwo się ruszały. Dziadek cicho kiedyś w nocy do mamy powiedział, że on już nie ma siły chodzić. A to znaczy, że my już wkrótce wszyscy poumieramy. Ale było tak, że dostaliśmy zawiadomienia zgłosić się na stację w wyznaczonym dniu. I powiedziano nas na Ukrainę. Przyjechaliśmy w okolicy Chersonu. Tam już była dawno zima. Przyjechaliśmy, a tutaj lato, na ogrodach pomidory, ogórki, melony, kawony. To jeszcze można było się ratować, a jeszcze te rodziny ukraińskie dawały nam ze swoich zapasów. A jak już armia się zbliżała, to oni wieprzków nazabijali, nasoloną słoninę w ziemnych piwnicach trzymali. To i nam dawali z początku, żeby w łachmanach tam przyjechaliśmy przecież. No jak, byliśmy bardzo zadowoleni, a ludzie tam na dalekiej Ukrainie byli zupełnie przyjaźni z nami. Gościli się, czym mogli. I znów to poszczególne rodziny dostawały wezwania. Ci Polacy, którzy już znaleźli się tutaj, dawali wezwania i też było zawiadomione, którego dnia jechać na stację. To ci miejscowi, to było wyznaczone przecież, podwieźć nas samochodami, chyba aż do stacji Śniegierowka byliśmy zawiezieni. No, pociągiem, mosty marne, pociąg bardzo wolno jechał przez mosty na Dnieprze, na inne. Jechaliśmy długo, dlatego że na stacjach pierwszeństwo miały transporty wojenne, bo to był przecież koniec lipca. Wielkie transporty wojenne, armaty, czołgi, dużo wojska. I Niemców złapanych w pociągach też wieźli. Także my w odpowiednim czasie, no tam zarezerwowano dla nas, ale przede wszystkim wojsko, żołnierze do domu. No i wróciliśmy. W takim układzie wróciliśmy. We Włodzimierzu byliśmy dobę. Tutaj dopiero już polskich, tych miejscowych ludzi, dopiero zobaczyliśmy pięknych żołnierzy polskich. Polski mundur, piękny żołnierz, uformowany. No i przyjechaliśmy do kuzynów na Odletajce. Pierwszy dzień, jedzenie u tamtej babuni, bo brat dziadka mieszkał w Odletajce, koło Teretyna, koło Hrubieszowa. Zupa, jedzenie pierwsze, to już mama i tamta babcia wspominały. Ja powiedziałem do siostry, nie jedz tyle, a jutro? A one opowiadały, że przy tym powiedzeniu zapłakali ludzie tamci w domu, że to dziecko, ostrożnie, bo przecież jak dostawaliśmy 20 deka chleba, to człowiek skubał, płakał. Dostaliśmy przydzielone gospodarstwo w Teratynie. To był rok 46. Pierwsze lata powojenne były trudne, bo wszędzie było biedno. Ale ludzie ratowali się. Okoliczni ludzie i kuzyni dali nam wyposażenie do domów,
A przecież pierwsze lata nie było czym robić. Ale ludzie okoliczni pomagali nam. Nie było czym robić. Trudny był czas. Trudny. Szczególnie do 56 roku, bo większy gospodarz oprócz tych zasadniczych, obowiązkowych dostaw, to było gnębienie ludzi. Jeszcze zwierz nie wyrósł dobrze do wartości sprzedanej, nie wyrośnięty. Termin, dawaj, złoże, kto pierwszy, dawaj, chwała. A jeszcze kto miał ponad 7 hektarów, czy ponad 5, kto miał ponad 5 hektarów, to jeszcze fundusz był dodatkowy. Ludzie byli bardzo przyjaźni, ludzie przychodzili, odwiedzali się, wspominali, cieszyli się, że jesteśmy, że się przeżyło. I gościny, i spotkania. Lud przychodziło się do sąsiadów, tak na rozmowy. Trudne życie, ale towarzyskie. Ludzie szanowali się. Lata już 70. Gospodarstwo lepiej się opłacało. Wieś rozbudowywała się. No, w 70 latach, Gierek powiedzieć, zdjął strzechy, a dał eternit. Ekipy budowlane miały bardzo zapotrzebowanie. Materiały budowlane, na wyścigi się kupowało. Zamawiało się ekipy budowlane. Wartość produkcji rolnej była taka, że i budowało się. A później ludzie byli im bogatsi, to gorsi. W piwnicach ludzie mieszkali, a górne części domu to były tylko, niech ktoś zobaczy. Ale jednak jeszcze nie było źle, bo mieliśmy wroga. I wiedzieliśmy, że ten Ormowiec to on szuka okazji, żeby coś złego zrobić. To myśmy ogólnie tak szanowali się. Albo ja byłem w stronnictwie ludowym, nawet zaangażowany. Niektórzy, co durniejsi, w partii robotniczej nie chcieli z nami rozmawiać, gardzili. Ale przeważnie to przecież jeden z drugim sąsiad nie gardził. Pracowaliśmy razem, pomagali sobie i gościli się. Dopiero już lata 80. nastała różnica, a 90. i do dzisiaj taka ogólna nienawiść. Ktoś wprowadził różnicę. Tak jak powiedział Wałęsa, ktoś mu napisał w przedwyborczym jego referacie: rozwarstwię społeczeństwo, zrobię w Polsce biznesmenów. I ten program jest wykonywany. I tak jest ułożone, żeby co jakiś czas coraz nowe, wymyślane sposoby, żeby ludzie się nienawidzili jedni drugich. I tak idziemy ulicą, człowiek boi się patrzeć. Przecież ja jestem normalny, ja nie napadnę na nikogo. Ale idzie człowiek i boi się mnie, a może ja napadnę? A może jego zaskarżę? Tak dziwnie teraz. Starsi mówimy sobie, przecież się chodziło kiedykolwiek, gdzie kto chciał i w nocy, to w nocy szedł przez miasto i przez las, i przez wieś. A dzisiaj jeszcze przez wieś, ale przez miasto tak się nieufnie się idzie. Coś ludziom można doradzić, żeby się wystrzegali różnic, żeby śpiewali, na tańce chodzili, żeby się wyrzekli różnic, żeby się skończyło, żeby znów śpiewali, chodzili razem.